Cześć, tu Bartek, czekał ze strony universeofmemory.pl i .com. Dzisiaj czeka nas niesamowita uczta informacyjna i wszystko dzięki jednej osobie, którą jest Piotrek. Piotrek pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, kiedy zaczyna się cukrzyca, jeśli chodzi o wyniki różnego rodzaju badań laboratoryjnych. Piotrek jest jeśli chodzi o tło, słuchaczem kanału od dłuższego czasu. Napisał do mnie, że gadam dużo o insulinooporności, zespole metabolicznym, na przykład w tym filmiku. Czy chciałbyś komplet moich danych z ciągu ostatnich 20 lat, które po prostu sobie kolekcjonowałem, ładnie zapisywałem, żeby zobaczyć właśnie i opisać innym, kiedy zaczyna się cukrzyca? Ja na to: hej, pytasz, czy dzik sra w lesie? Dobra, może nie dokładnie tak, ale odpowiedziałem, ale tak czy siak byłem bardzo entuzjastycznie nastawiony i dostałem komplet tych danych i właśnie dzisiaj się im przyjrzymy. I przyjrzymy się tym badaniom pod wieloma kątami. Pokażę, gdzie już widać różnego rodzaju dysfunkcje, na przykład jeśli chodzi o morfologię, jeśli chodzi o lipidogram, mimo że nie została jeszcze zdiagnozowana cukrzyca. Natomiast zacznijmy najpierw od wiadomości, którą razem z tymi badaniami wysłał Piotrek, żebyście wiedzieli, jak to u niego wyglądało, jeśli chodzi o przekonania dietetyczne, kiedy zaczęły się kłopoty, jak zostały rozwiązane, spoiler, dietą keto i niskowęglowodanową, i wtedy ruszymy dalej prosto do badań. W nawiązaniu do korespondencji przesyłam historię moich badań. Najstarsze, jakie znalazłem gdzieś w szufladach, to 2000 rok, chociaż diagnozę stłuszczenia wątroby po raz pierwszy usłyszałem już w 98 roku. Pracowałem wtedy w korporacji od 4 lat i prowadziłem niezbyt zdrowy tryb życia, fast foody, cola i tym podobne. Oczywiście poddałem się też nagonce na jajka i masło, która wtedy miała miejsce. W 2017 roku zdiagnozowano u mnie stan przedcukrzycowy. Zacząłem łykać metforminę i słuchać się zaleceń dietetycznych. Coroczne badania nie pokazywały poprawy. Potem pojawiło się nadciśnienie, a w końcu zdiagnozowano cukrzycę i pojawiła się groźba wprowadzenia insuliny. Wtedy trafiłem na kanał o keto i po przestudiowaniu wielu filmików postanowiłem spróbować. Przez rok pilnowałem drastycznego keto i IF. Waga spadła o 30 kg w ciągu około 8 miesięcy. Cukier, próby wątrobowe wróciły do normy. USG jamy brzusznej potwierdziło wycofanie się z tłuszczenia wątroby. Doppler nie wykazał żadnych problemów w tętnicach. Na początku starałem się robić badania co kwartał, teraz będzie to raczej co pół roku. Aktualnie jestem raczej na LCHF niż keto, głównie podbijane owocami jagodowymi i jogurtem, i wszystko jest w porządku. Waga, samopoczucie, wycofałem też leki na depresję, która pojawiła się na początku pandemii, chęć do różnej aktywności. Linia czasu Piotrka wygląda więc następująco. W roku 2000 zostało wykryte stłuszczenie wątroby, rok 2017 został wykryty stan przedcukrzycowy, rok 2021 została zdiagnozowana cukrzyca, która następnie została wprawiona w remisję przy pomocy diety ketogenicznej. Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę z rzeczy nie do końca nawet medycznych, jeśli chodzi o dane, to jaki organizm potrafi być niesamowicie odporny. W roku 2000 zdiagnozowano u niego stłuszczenie wątroby. W roku 2017 dopiero stan przedcukrzycowy. Prawdopodobnie, czy więcej niż prawdopodobnie, ta insulinooporność jak najbardziej występowała wcześniej. Natomiast między zdiagnozowaniem cukrzycy w roku 2021 a wykryciem stłuszczenia wątroby minęło ponad 20 lat. Czyli organizm bronił się po prostu przed tymi błędami dietetycznymi i lifestyle'owymi aż tyle lat. Zacznijmy od morfologii. W morfologii bardzo często ja lubię zwracać uwagę na monocyty. Jeśli przypatrzymy się procesowi rozwijania się miażdżycy, olbrzymią rolę w tym procesie będą pełnić makrofagi, czyli jeden z tych rodzajów komórek żernych w naszym organizmie. I makrofagi powstają z przekształcenia właśnie monocytów w makrofagi. Czyli innymi słowy, bardzo często jeśli różnego rodzaju procesy patologiczne w ścianach naczyń krwionośnych będą zachodzić, to będziemy mieć zwiększoną mobilizację monocytów. Czyli innymi słowy, w morfologii będziemy widzieć więcej monocytów. Będzie o tym cały osobny filmik. Obecnie pracuje się między innymi nad takimi ciekawymi markerami, właśnie, które będą bazować na monocytach, które pokazują zwiększone ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, co jest o tyle ważne, że każdy robi morfologię, tak? Czyli jeśli by taki marker został dobrze opracowany, to wiele osób mogłoby właśnie w morfologii już zwrócić uwagę, że coś jest nie tak. Natomiast, żeby było jasne, nie jest tak, że monocyty muszą być podbite, aby uwypuklić proces rozwijania się miażdżycy. Jest wiele innych powodów podbicia monocytów, mogą być to kłopoty z jelitami, kłopoty
kłopoty z wątrobą, czyli między innymi właśnie stłuszczenie wątroby jest w stanie podbić monocyty. Natomiast pomijając jakby to, fajnie widać, chociaż nie ma tutaj dużo monocytów, jeśli przypatrzymy się tej historii morfologii, mamy raczej inne leukocyty, które były regularnie badane. Natomiast jeśli chodzi o monocyty, to jest ciekawe, że gdzieś tam pod koniec roku 2017 mieliśmy monocyty podwyższone już, czyli wyszły poza ten górny próg normatywny, 12,1 na przykład w maju 2017 roku, w roku 2019 mieliśmy już 12,4. Generalnie raczej były albo przekraczały te monocyty górny próg normatywny, albo były w pobliżu tego górnego progu normatywnego. Potem mamy tym kolorem łososiowym zakreślone wykrycie cukrzycy i tak jak Piotrek mówił, on się wziął bardzo mocno za siebie, wtedy zaczął bardzo rygorystyczne keto. Popatrzmy, co się dzieje z monocytami w tym przypadku. 9,3, bardzo mocny spadek, 9,7, 9,2, 8,8. Tutaj zwróćmy uwagę na coś, co Piotrek powiedział. Te mocne keto trwało u niego jakieś 8 miesięcy, a potem przeszedł na tak naprawdę bardziej taki low carb, czyli innymi słowy ta dieta już nie była taka rygorystyczna. Ale co się dzieje wtedy z monocytami? Monocyty poszły w górę. Przypadek? Prawda? Zostawia to trochę do myślenia. To jest właśnie a propos różnego rodzaju prostych rzeczy, które można zauważyć w morfologii. Zauważmy, że Piotrek miał robionego Dopplera. Prawdopodobnie nie było to sprecyzowane, a prawdopodobnie Dopplera tętnic-szyjnych. Tam przynajmniej w tym miejscu nie zostało nic wykazane. Podbicie tych monocytów raczej miało dużo więcej wspólnego moim zdaniem ze stłuszczeniem wątroby i wycofaniem tego stłuszczenia niż procesem tworzenia się jakichś tam blaszek miażdżycowych w tętnicach. Kolejny przystanek, jeśli chodzi o badanie Piotrka, to hemoglobina glikowana. Szybkie wyjaśnienie, hemoglobina glikowana, czyli to HbA1c, jest to marker, przynajmniej tak się za taki się go uważa, marker glikacji czerwonych krwinek. Glikacja to jest proces wypaczania różnego rodzaju struktur, głównie białek w organizmie poprzez negatywne oddziaływanie wysokiego stężenia glukozy. Przyjmuje się mniej więcej, że hemoglobina glikowana pokazuje średnie stężenie glukozy z ostatnich 3 miesięcy i jest to marker, który jest oczywiście powszechnie używany, aby śledzić dysfunkcje metaboliczne, również zdrowie cukrzyków. Zanim przejdziemy do obejrzenia tego, co się działo u Piotrka, ja już na tym kanale mówiłem i będę powtarzać w kółko, hemoglobina glikowana nie jest absolutnie dobrym markerem śledzenia jakichś dysfunkcji metabolicznych, ale też śledzenia poziomu glukozy, wbrew pozorom, ponieważ zbyt wiele zmiennych będzie wpływać na poziom hemoglobiny glikowanej. Jedno z takich badań, które bardzo brutalnie to pokazało, było takie badanie sprzed paru lat, gdzie badano poziom hemoglobiny glikowanej u ponad 9 tysięcy pacjentów, którzy nie mieli zdiagnozowanej cukrzycy. Co wyszło? Że 73% tych osób, które miały normalny poziom hemoglobiny glikowanej, po przeprowadzeniu testu obciążenia glukozą wyszła u nich mocna insulinooporność, a u niektórych zdiagnozowano w ten sposób właśnie dopiero cukrzycę. Więc hemoglobina glikowana to nie jest coś, na czym należy polegać, szczególnie jeśli ktoś próbuje używać tego jako jedyny marker dysfunkcji metabolicznej. Absolutnie nie, można się na tym nieźle przejechać. I czemu o tym wspominam? Spójrzmy na badania Piotrka. Hemoglobina glikowana, znowu nie ma mnóstwo tych odczytów, ale pierwsze odczyty mamy w roku 2015. Lekko wychodziły ten jakby górny zakres normatywny to było 5,9%. Lekko Piotrek wychodził poza ten zakres 6,2, 6,01, ale zobaczmy, chwilę później, na przykład pod koniec roku 2015, hemoglobina glikowana była normalna, może gdzieś tam w pobliżu górnego zakresu normatywnego, ale na podstawie hemoglobiny glikowanej zdrowy metabolicznie chłop. Potem znowu w roku 2018, czyli przypominam, to jest po zdiagnozowaniu stanu przedcukrzycowego, ona nie była specjalnie wysoka. 6,2, 6,4, ewidentnie trochę tam poza górny zakres normatywny, nic co mogłoby, że tak powiem, rodzić podejrzenia, że jest jakoś szalenie źle. Natomiast oczywiście skończyło się jak się skończyło. W międzyczasie normalne wyniki hemoglobiny glikowanej u Piotrka też ładnie pokazują właśnie to, co pokazywało to badanie. Hemoglobina glikowana nie jest absolutnie dobrym markerem, szczególnie jeśli ktoś używa hemoglobiny glikowanej jako jedynego markera dysfunkcji metabolicznej. Czas przyjrzeć się wątrobie. Oczywiście z tego, co Piotrek mówił, w roku 2000 wykryto na badaniach obrazowych u niego stłuszczenie wątroby. Oczywiście najprawdopodobniej było to USG wątroby, które jest rutynowo robione w takim przypadku. I teraz, czy USG wątroby jest dobrym sposobem wykrywania stłuszczenia wątroby? I tak, i nie. W sensie jest na pewno definitywnym sposobem wykrywania stłuszczenia wątroby, chociaż cały czas oczywiście w medycynie się patrzy na literaturę kliniczną, mówi się, że biopsja jest takim najlepszym sposobem, ale oczywiście na USG to wszystko ładnie widać. Jaki jest kłopot z USG? Stłuszczenie wątroby najczęściej będzie widoczne na USG dopiero kiedy penetracja jakby tłuszczu, jeśli chodzi o miąższ wątroby,
sięgnie 33% w górę. To stłuszczenie już musi być dosyć wysokie, żeby USG to pokazało. Czy można wykryć to wcześniej? Można. I miałem o tym cały osobny filmik, natomiast oczywiście streszczę krótko ten filmik. Można to wykryć poprzez zastosowanie stosunku aminotransferaz, konkretnie asatu czy aspatu, jak to niektórzy wolą, do alatu. Lekarze czy też studenci medycyny tam zauważyli, że to się nazywa wskaźnik Derritisa. Jak najbardziej nazewnictwo nie ma znaczenia. Natomiast wskaźnik Derritisa nie może być określany, kiedy dowolna z aminotransferaz, czyli albo asat, albo alat będą podwyższone. Jeśli chodzi o określanie stłuszczenia wątroby, nie ma to dla nas znaczenia, jeśli któryś z parametrów jest podwyższony. Co warto podkreślić, na zasadzie jeśli ktoś ma większą wiedzę, to chciałbym uspokoić, można jak najbardziej używać stosunków wciąż asatu do alatu w tym przypadku. I na czym polega ten wskaźnik? Oczywiście odniesienia do badań naukowych będą obecne gdzieś tam w tym filmiku. Natomiast jeśli stosunek asatu do alatu będzie mniejszy niż 1, to będzie mocne wskazanie tego, że będziemy mieć do czynienia z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Oczywiście, jak mantrę powtarzam, często będzie zależało to od genetyki. Każdy ma swoje złe i dobre predyspozycje genetyczne do określonych chorób. Moim zdaniem Piotrek na przykład jest jedną z osób, która ma dosyć pozytywne predyspozycje, jeśli chodzi o chronienie się przed chorobami metabolicznymi czy chorobami układu sercowo-naczyniowego, do czego potem dojdziemy. Więc wracamy tak naprawdę do mantry, którą dzieliłem tutaj na kanale, że genetyka ładuje pistolet, a dieta i styl życia pociąga za spust. W tym przypadku to pociągnięcie za spust zajęło jakieś 20 lat, zanim pojawiły się takie, bym powiedział, już poważne kłopoty. Natomiast wciąż 20 lat, niesamowite. Pierwsza uwaga oczywiście jest taka, że sam stosunek asatu do alatu będzie mniejszy niż 1 w wielu innych przypadkach. To może być jakieś uszkodzenie wątroby, to mogą być wirusowe zapalenia wątroby. W przypadku hemochromatozy ten wskaźnik może być mniejszy niż 1, natomiast w większości przypadków tak naprawdę, jeśli chodzi o osoby, to widać, że też mają oponkę, kiepsko się żywią. Im ten wskaźnik jest mniejszy od 1, tym bardziej mamy do czynienia ze stłuszczeniem wątroby i to się sprawdza naprawdę fantastycznie. A zważywszy na dostępność i niską cenę tych badań, uważam, że powinno się to robić rutynowo. Czyli nie tylko jakby sam asat i alat, tylko ten wskaźnik powinien być obecny na badaniach laboratoryjnych, ale oczywiście nie jest, więc warto robić go sobie samemu. Więc zwróćmy uwagę, ile wynosił ten stosunek asatu do alatu u Piotrka. Na początku, w roku 2001 wynosił mniej niż pół. To jest jeden z takich najniższych wskaźników, jakie widziałem od dłuższego czasu. I on bujał się, jeśli chodzi o tą bardzo niskie wartości, długi czas. I widzimy, że to było prawdziwe do roku 2005, w 2012 to samo. Dopiero gdzieś tam coś na chwilę zaczęło się dziać lepiej w 2013 i 2014, chociaż tam z kolei przekroczyło 2, więc to może świadczyć akurat o innych stanach zapalnych wątroby. Natomiast potem mamy cały czas kontynuację, dużo mniej niż 1 i dopiero w roku 2021 widzimy, tam wciąż jest ten wskaźnik wynosi 0,81. Wiemy, że wtedy została wprowadzona dieta ketogeniczna i zobaczmy, jakie mamy ładne podbicie. Zaczęliśmy gdzieś tam latać w okolicy 1 i właśnie w tych okolicach chcemy się znajdować, jeśli chodzi o ten wskaźnik. Gdzieś tam między 1 a 1,3, 1,4 oczywiście to nie jest tak, to nie jest apteka, to nie musi być co do jakiejś tam drobinki robione, ale to są takie preferowane wartości, które nam mówią, że ta wątroba dobrze funkcjonuje. Nawet jak zwrócimy uwagę na już konkretne aminotransfery, w tym przypadku na alat, ten alat był bardzo długi czas mocno podbity. I oczywiście, jeśli my spojrzymy sobie na badania kliniczne, wiemy, że alat też może być podbity m.in. przy hemochromatozie, przy, hemoizie może być podbity, znowu jakieś wirusowe zapalenia wątroby, przy otyłości jest w stanie się nawet 3 razy zwiększyć, co oczywiście będzie bardzo ładnie korelować ze stłuszczeniem wątroby otyłość. Natomiast, co ciekawe, w tym roku wyszły takie fajne badania, które pokazują, że alat może być też dobrym wskaźnikiem insulinooporności. Tutaj polecam, oczywiście wrzucę badanie na ekran, można sobie poczytać, badanie będzie w opisie. I oczywiście znowu, jeśli popatrzymy na całość, tak, ten alat był podbity, no nie bez powodu, bo było stłuszczenie wątroby, była jakaś dysfunkcja tej wątroby, była insulinooporność, najprawdopodobniej dużo wcześniej niż ona została zdiagnozowana. Znowu, z prostych badań wątroby już takie rzeczy jesteśmy w stanie wyczytać. Więc następnym razem, jeśli będziesz analizować i diagnozować swoje rzeczy, to warto przyjrzeć się im właśnie w ten sposób, czy między innymi w ten sposób. Kolejną oznaką dysfunkcji metabolicznej jest niski poziom lipoproteiny HDL. I teraz czemu? Już o tym wspominałem, znowu przypomnienie. Lipoproteina HDL
jest produkowana w wątrobie. Im bardziej stłuszczona wątroba, im gorzej funkcjonuje, tym niższy poziom produkcji lipoproteiny HDL. To będzie zawsze widać w badaniach, najczęściej właśnie między innymi z różnego rodzaju innymi dysfunkcjami, jak właśnie stłuszczenie wątroby, insulinooporność. Kiedy spojrzymy sobie na normy, no to zakładamy, że dla mężczyzn na przykład ta norma to jest, że poziom lipoproteiny HDL powinien być minimum 40 mg na decilitr, czyli 1,03 mmol na litr. Tak naprawdę, jeśli ktoś ma poziom lipoproteiny HDL nawet na poziomie 40 parę, to jest duża szansa, że z tą wątrobą nie jest zbyt dobrze. Nawet jeśli by takie stłuszczenie wątroby nie było wykazane w USG, bo jeszcze raz tam penetracja tłuszczu miąższu przez tłuszcz musi sięgnąć minimum 33%, to wciąż wiadomo, że coś się dzieje nie tak, jeśli będziemy krążyć w okolicy 40 HDL. Jeśli spadniemy poniżej, to z tą wątrobą naprawdę nie dzieje się dobrze. Jak działo się u Piotrka? Znowu, jeśli popatrzymy sobie na tą tabelkę, to no rzeczywiście najczęściej gdzieś tam krążył w okolicach 40 coś, chociaż szczerze mówiąc, jak na jego stan, na to stłuszczenie wątroby i tak nie było źle. Czyli zobaczymy sobie na przykład w roku 2003 widzieliśmy, że tam było 1,02 mmol na litr, czyli to jest mniej więcej 39 mg na decilitr i potem trochę rosło, spadało, ale generalnie no rzadko kiedy przekracza w ogóle 40, jakieś 3, 4, 5. I to oczywiście ta historia się ciągnęła aż do wykrycia cukrzycy. Jest bardzo ciekawe oczywiście, co się stało, kiedy wykryto cukrzycę i została wdrożona dieta keto. Dieta keto ze względu na to, że przyspiesza proces lipolizy, czyli rozkładu lipidów, można powiedzieć w uproszczeniu tkanki tłuszczowej. Zobaczmy, jak poziom HDL skoczył. Na przykład w roku 2022 mieliśmy już 1,79, no to jest gdzieś tam w okolicy chyba 70 mg na decilitr. Zobacz, mówimy o tym samym człowieku, została zmieniona dieta, została wycofana dysfunkcja metaboliczna, mimo że już miał cukrzycę. I jaka jest różnica, jeśli chodzi o poziom lipoproteiny HDL? Poziom lipoproteiny HDL świetnie świadczy o funkcji wątroby. Ostatnia rzecz, której się przyjrzymy, to jest stosunek trójglicerydów do lipoproteiny HDL. Mówiłem o tym markerze w pierwszym filmiku na kanale. Sam ten marker możemy postrzegać dwojako. Po pierwsze, jako marker właśnie dysfunkcji metabolicznej. Po drugie, i uważam, że przynajmniej ja preferuję tak go traktować, jako bardzo dobry wskaźnik potencjalnego ryzyka wystąpienia jakichś incydentów, chorób układu sercowo-naczyniowego. I skala mniej więcej tego markera będzie wyglądać tak, że mniej niż 1 to jest ideał, 1 i mniej niż 1, od 1 do 2 to jest dobrze, od 2 do 3 to są już niepokojące wyniki, od 3 w górę to jest koszmar, trzeba się za siebie wziąć. I Piotrek obliczał tutaj stosunek trójglicerydów do HDL. Jaki jest ten kłopot? Piotrek wykorzystywał do obliczania milimoly na litr, a wykorzystuje się miligramy na decilitr i wbrew pozorom nie wychodzi ten sam wynik, jeśli będziemy używać albo jednego, albo drugiego przelicznika. Więc zawsze w tym przypadku powinniśmy używać miligramów na decilitr. Mimo to, jeśli przypatrzymy się jego wynikom, one będą wyższe po przeliczeniu na w sensie ten stosunek trójglicerydów do HDL będzie wyższy po tym przeliczeniu. Natomiast wciąż, to jest ciekawe, jeśli popatrzy się na jego wyniki, to tam nie będzie żadnego koszmaru, jeśli chodzi o wynik. W większości przypadków on kołysał się między 1 i 2. Rozumiecie? Nawet kiedy miał insulinooporność, nawet jeśli miał stłuszczenie wątroby, ten marker wynosił między 1 i 2, czyli pokazywał, że jakieś tam ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego jest, ale nie ma nic koszmarnego tutaj. I czemu o tym wspominam? Bo dziś na początku filmiku mówiłem, że moim zdaniem Piotrek ma ewidentną jakąś predyspozycję genetyczną, różnego rodzaju może polimorfizmy, które chronią go przed chorobami układu sercowo-naczyniowego. Bo jeśli po 20 latach katowania się takimi dietami różnego rodzaju kiepskimi, nazwijmy to, i doprowadzenia organizmu aż do cukrzycy, po zrobieniu Dopplera nie było kłopotów. Oczywiście Doppler nie jest w stanie wykrywać na przykład miękkiej blaszki miażdżycowej, bla, bla, bla. Natomiast ogólnie można powiedzieć, nic tam poważnego się specjalnie nie działo na podstawie tych badań, które miał robione. I rzeczywiście ten marker przez cały okres tych dysfunkcji 20-letnich pokazuje, że rzeczywiście praktycznie nie licząc jakichś jednostkowych momentów, w żadnym momencie nie było tak, że miał pasmo na przykład stosunku trójglicerydu do HDL powyżej 3. Czyli nie było tak, że było jakikolwiek dłuższy okres, kiedy to ryzyko było rzeczywiście duże. Bo nie chodzi nam, tak jak tłumaczyłem w jednym filmiku, jak diagnozować badania laboratoryjne, nie chodzi nam o jednostkowe odczyty, chodzi nam o trendy. I tutaj trend, no szczerze mówiąc, jest taki, że najczęściej kołysał się między tym 1 i 2, nawet jeśli bardziej w pobliże 2, czy czasami przekraczał, to ten wskaźnik trójglicerydów do HDL był bardziej po jego stronie. Jest to taka ciekawostka. Na zakończenie warto wspomnieć, że właśnie na przykładzie Piotrka fajnie widać, że nie bez powodu mówi się, że każdy z nas jest jednostką, indywidualnością i każdy z nas będzie różnie reagować na
różne rzeczy. Oczywiście tutaj w przypadku Piotrka mamy różnego rodzaju klasyki, tak? Czyli było stłuszczenie wątroby i to była taka pierwsza oznaka, na którą ty też, jeśli masz w badaniach właśnie ten bardzo niski stosunek poniżej 1 asatu do alatu, już należy uważać, bardzo należy uważać na swoją dietę i wziąć się za siebie. Więc w przypadku Piotrka mieliśmy klasyki, że ten stosunek asatu do alatu był bardzo niski, było stłuszczenie wątroby, było doprowadzenie do insulinooporności, a potem cukrzycy. Natomiast trwało to bardzo dużo lat, gdzie u innych osób może być tak, że ta cała ścieżka, którą Piotrek pokonywał 20 lat, będzie pokonana jednym skokiem w parę lat, albo 2 razy krócej będzie trwała 10 lat. To jest pierwsza rzecz. Druga, mimo ewidentnych dysfunkcji metabolicznych, które doprowadziły go do cukrzycy, Doppler był czysty. Ten stosunek trójglicerydów do HDL wychodził, no nie, wiadomo, że nie świetnie, ale wychodził u niego ok. Oczywiście było pełne pokrycie tutaj z wynikami badania Dopplera, więc no właśnie, są ogólne jakieś zasady, które będą prawidłowe dla nas wszystkich, czyli ta głupia dieta u większości, przytłaczającej większości doprowadzi do różnego rodzaju dysfunkcji. Natomiast nie jest tak, że wszystkie kłopoty powiązane na przykład z otyłością, insulinoopornością wystąpią jednocześnie u danej osoby. Niektórzy na przykład, nie wiem, zagrzebią się w cukrzycy, jeszcze raz u innych będą to zawały najpierw. Każdy z nas jest indywidualnością, więc warto raczej zwracać uwagę szeroko na wiele rodzajów parametrów podczas tej analizy i interpretacji badań diagnostycznych. Oczywiście zwyczajnie powinien robić to lekarz, natomiast kłopot polega na tym, że wiadomo, no nie ma czasu, żeby dokładnie interpretować badania pacjenta, bo po prostu lekarze są tak zawaleni robotą. Mamy strasznie mało lekarzy na 1000 osób, chyba najmniej cały czas w całej Europie, więc nie można się spodziewać cudów. Dlatego bardzo ważne moim zdaniem jest, żebyś ty nauczył się odczytywać takie rzeczy, interpretować takie badania, żebyś mógł robić to dla siebie oraz idealnie dla swoich bliskich, którzy na przykład będą mieli kłopoty z interpretacją takich badań. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze pytania, chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o te choroby, insulinooporność, cukrzycę i tak dalej. Pisz śmiało, uwielbiam czytać takie rzeczy. Polecam jak zawsze moje kursy flagowe Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z. To jest taki uniwersalny system nauki języków wraz z materiałami do nauki różnych języków. Kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną, kurs o jeden włos za daleko, czyli jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe, telogenowe i różnego rodzaju kłopoty dermatologiczne powiązane ze skórą głowy, bo też są tam opisane w tym kursie. Kurs Kuźnia Ekspertów, czyli angielskie Experts Incubator, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, tworzyć rozumienie, zapamiętywać, wdrażać informacje oraz nawet takie ciekawostki, jak samodzielnie być w stanie odzwierciedlać treść różnego rodzaju na przykład studiów podyplomowych. Jeśli ktoś nie chce po prostu wydawać Bóg wie ile tysięcy, często można bardzo prosto odwzorować, żeby było jasne, etycznie i moralnie treść takich kursów. Wszystkie badania znajdują się w opisie. Jeśli kogoś interesuje właśnie pamięć, języki obce, po rozwinięciu opisu będzie link do mojego newslettera, tam można się zapisać i będę wysyłać artykuły właśnie między innymi o pamięci, głównie językach obcych, bo YouTube tutaj głównie koncentruje się na dietetyce i szeroko pojętej medycynie. 3 piosenki rockowe przypięte do pierwszego komentarza pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po jego wysłuchaniu. I na koniec, jeśli chciałbyś łatwiej przyswajać te wszystkie informacje, które wymieniam w filmiku, polecam zostać patronem kanału za 40 zł miesięcznie. Dla patronów dostępne są informacje, wszystkie te informacje, które wymieniam w tym filmiku i paru 10 ostatnich, można sobie ściągnąć taką gotową talię do programu optymalizacji powtórek, który nazywa się Anki. Otwierasz sobie taką talię i tam możesz już takie gotowe fiszki sobie powtarzać, żeby szybko przyswoić wszystkie te informacje. Dzięki jak zawsze za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia za parę dni w następnym.